Pozornie zwykła zabawka może stać się nieocenioną pomocą w rozwoju niepełnosprawnego dziecka. Trzeba tylko wpaść na pomysł, jak można ją wykorzystać. Zrobił to Douglas Montgomery, Amerykanin od lat mieszkający w Pile. Przekształcił samochód zabawkę w pojazd, którym może poruszać się niepełnosprawne dziecko. Chory nie tylko zyskuje w ten sposób mobilność, samodzielna jazda pozwala połączyć zabawę z rehabilitacją. Uaktywnia bowiem nieużywane dotąd partie mózgu chorego. Do tej pory w Pile udało się skonstruować 4 takie samochody i są już pierwsze efekty. Rehabilitacja Adriana, przy której od 6 tygodni rodzice wykorzystują specjalnie przystosowany dla niego pojazd, przyniosła olbrzymie postępy. Ma zdiagnozowane wodogłowie wrodzone wewnętrzne, urodził się również z wytrzewieniem wrodzonym, całkowite zatarcie struktur mózgu. Zmiany, które zaszły w jego organizmie w momencie urodzenia, są nieodwracalne. Choroby, które ma, są chorobami nieuleczalnymi. Zaczęliśmy go systematycznie rehabilitować. Początkowo to była tylko rehabilitacja ruchowa, następnie dołączyła się również rehabilitacja w postaci zajęć z logopedą, potem były też zajęcia w postaci wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W tej chwili jesteśmy na etapie pionizacji i prób chodzenia. Spędzam mnóstwo czasu poszukując w internecie nowych pomysłów. Interesuję się bardzo nowymi technologiami. Kiedy wpadłem na samochody przystosowane na potrzeby niepełnosprawnych dzieci, nie mogłem zasnąć. Do tej pory zbudowałem 4 takie auta. Chciałbym zbudować 104. Mamy rodzinę, która za 43 000 złotych kupiła wiele przydatnych urządzeń, ale żadne z nich nie daje dziecku takiej mobilności i samodzielności. Za mniej niż 1000 złotych może dać dziecku mobilność, aktywując nowe partie jego mózgu. To naprawdę rewolucyjne odkrycie. It's really a revolutionary discovery. Od momentu, kiedy Adrian ma auto, zaczął poruszać się samodzielnie też na pupie. To jest coś, czego nie było. Kontroluje swoją postawę siedząc na podłodze. Od momentu, kiedy mamy auto, on też chce nie tylko na zewnątrz, ale też w domu poruszać się. Nie może autem, więc siada, porusza się w ten sposób do celu, co jest najważniejsze. Adrian ma stwierdzone całkowite zatarcie struktur mózgu, a wybiera sobie cel i do tego celu dąży. Modernizacja tego auta polegała na tym, że została dobudowana rama z rurek PCV zakupionych gdzieś w markecie. Zostały one docięte i sklejone klejem, oczywiście dopasowane odpowiednio do wzrostu Adriana. Zostały oklejone pianką, żeby to było miękkie. Do tego w bardzo prosty sposób wystarczyło dokupić pasy z zapinkami, żeby Adrian stabilnie mógł siedzieć, żeby nie wypadł z tego auta. Bardzo proste, bardzo tanie, a dziecko, które nawet samo nie jest w stanie stabilizować swojego ciała, może bez problemu siedzieć w takim aucie i jechać. Rozpoczęliśmy projekt poprzez stronę Polak Potrafi, za pomocą której zbiera się fundusze na realizację założonych celów, zbieramy środki. Chcemy stworzyć narzędzia do przekazywania wiedzy. Nie chcę ich zatrzymywać dla siebie. Jeśli w ośrodku rehabilitacji spotkam się z rodzicami chorych dzieci, złożę przy nich 5 takich samochodów, nauczę ich, jak to zrobić. Rodzice zabiorą tę wiedzę ze sobą i kiedy wrócą do domu, będą potrafili zbudować taki samochód dla własnego dziecka. Podstawową zaletą tego, że Adrian ma możliwość korzystania z autka, jest to, że on się bardzo uspołecznił. Adrian poczuł, że może być w pewnych sytuacjach samodzielny. Sam decyduje, czy chce jechać, czy nie chce jechać, czy chce skręcić w prawo, czy w lewo i w tej sytuacji nikt nie narzuca mu zdania. To jest zupełnie w 100% jego decyzja.
Adrian w momencie, kiedy się strasznie z czegoś cieszy, robi taki fajny, zabawny gest rękoma, jakby chciał odlecieć. Zaczyna się tak jakby naprężać i macha tymi rękoma. W wózku tego nie ma, tak? To jest w pewnych momentach, gdzie coś mu się spodoba, zauważy albo pobiegniemy z nim. Natomiast tutaj jedzie szybciej i to jest dla niego straszna zabawa. Moim marzeniem największym chyba jest to, żeby Adrian samodzielnie stawiał kroki i żeby zaczął mówić. Myślę, że to też jest możliwe do osiągnięcia, dlatego że w momencie, kiedy Adrian jest w ruchu, pojawiają się nowe sylaby, których wcześniej nie było i w pewnym sensie wydaje mi się, że to też może być alternatywą do rozwoju w te kierunki właśnie. Mamy znajomych, którzy również mają takie autka i też widzą ogromne zmiany u swoich dzieci, także myślę, że tak, że to jest naprawdę coś wspaniałego. Zaskakujące, jak w prosty sposób i niewielkim kosztem można stworzyć narzędzie, które pomoże zmienić na lepsze życie ciężko chorego dziecka. Jeśli autorowi projektu uda się zebrać potrzebne środki, będzie mógł dotrzeć z tą wiedzą do wielu potrzebujących rodzin. W dzisiejszym wydaniu programu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie. Był to program Reporterzy. Artur Maras. Do zobaczenia.